First, I would like to thank Dr. Jarosz for hosting the conference. Po pierwsze, jeszcze raz chcemy podziękować doktorowi Jaroszowi za tą konferencję. And I want to say that I am not a doctor. The research I have done has been informal with practical application of marijuana through cultivation. Chcę powiedzieć, że nie jestem lekarzem. Swojej sztuki uczyłem się nieformalnie poprzez kontakt z pacjentami w ogrodzie. I have been a medical marijuana activist in California since the early 1990s. Michael jest aktywistą w Kalifornii od czasów 99 roku, początku 99 roku. Because at the time that I started in medical marijuana, it was completely illegal in the United States. Kiedy zacząłem interesować się medyczną marihuaną, temat był zupełnie nielegalny w całych Stanach Zjednoczonych. As a result in my history, I have been arrested 3 times. Czego rezultatem w mojej historii było aresztowanie aż 3 razy. Twice by state authorities and once by the DEA, the federal government agency. 2 razy przez władze stanowe i raz przez federalną agencję. I was part of the group that authored Proposition 215 that made medical marijuana legal in the state of California. Byłem członkiem grupy, która stworzyła poprawkę 215, która udostępniła medyczne zastosowanie cannabis pacjentom. My original entry into the medical marijuana world was in about 1975. Pierwszy raz zainteresowałem się medyczną marihuaną mniej więcej w 1975 roku. My girlfriend at the time had been in a car accident and suffered head injuries. Moja była partnerka była w wypadku samochodowym i cierpiała z powodu obrażeń głowy. And she developed grand mal seizures, one form of epilepsy. I właśnie z tej przyczyny ujawniły się u niej ataki epilepsji. At the time, she was on 5 different pharmaceuticals to treat her epilepsy. W tym czasie używała około 5 środków farmaceutycznych po to, żeby dać sobie radę z epilepsją. They did absolutely nothing to alleviate her seizures or her pain. Niestety te leki nic dla niej nie zrobiły, ani ze względu na ilość napadów, ani ze względu na ból. She would suffer on average 5 grand mal seizures a day. Miała mniej więcej 5 dużych napadów epilepsji dziennie. And her seizures, the duration from the onset to when she would regain full consciousness was approximately 2 hours for each seizure. I każda z tych epizodów trwała od początku do końca mniej więcej 2 godziny. So you can see with 5 a day, that was her whole day. Więc rozumiecie, że jeżeli miało to miejsce 5 razy dziennie, mówimy tutaj o całym dniu cierpienia. 3 of the pharmaceuticals she was taking 3 leki farmaceutyczne, które brała, were Percodan, Valium, and phenobarbital. to są nazwy tych leków. They are all highly addictive. One wszystkie są bardzo uzależniające. So not only was she suffering seizures, but she became addicted to the pharmaceutical medication. Więc tak naprawdę ona nie tylko cierpiała z powodu napadów epilepsji, ale też z powodu uzależnienia od farmaceutycznych produktów. I began to search for alternatives. Zacząłem szukać alternatyw. And I read in a medical journal in 1975 that marijuana was being used to treat laboratory-induced seizures in rats. W 1995 roku przeczytałem w naukowym miesięczniku o eksperymencie, w którym cannabis pomógł leczyć napady padaczkowe u szczurów. At the time, I thought this was crazy. It couldn't be that easy. W tym czasie pomyślałem, że to jest zupełnie zwariowane. Nie może być to aż tak proste. But as it turned out, it was. Ale jak się okazało, było. It took approximately 3 years to get her off of the pharmaceuticals. Trwało mniej więcej 3 lata, żeby zupełnie przestała brać te środki farmaceutyczne.
During that time, we incorporated marijuana more and more into her treatment regimen. W tym czasie wprowadzaliśmy bardziej i bardziej cannabis do leczenia jej napadów. At the end of those 3 years, she was completely seizure-free. Pod koniec tych 3 lat napady epilepsji zupełnie ustąpiły And remains so to today. i do dzisiejszego dnia nie powróciły. She uses absolutely no other pharmaceutical medication. Obecnie nie używa żadnych innych farmaceutycznych leków poza cannabis. One thing we discovered during this time is we were buying marijuana on the black market. W tym czasie jedną rzecz, z którą zauważyliśmy, ponieważ zaopatrywaliśmy się na czarnym rynku And the effects of the marijuana were not always consistent. i efekty przyjmowania kannabisu nie były zawsze dokładnie takie same. So I realized that we would have to grow our own marijuana to be able to have a consistent supply that would meet her medical need. Szybko zrozumiałem, że musimy uprawiać swoją własną roślinę po to, żeby jej potrzeby były we właściwy sposób zaadresowane. So during the course of the next 20 years, I became an expert marijuana cultivator. I w ten sposób przez następne 20 lat Michael stał się ekspertem od upraw cannabis do celów medycznych. And that is the source of my 3 arrests. I to jest też powód jego 3 aresztowań. During those years, I'm sure everybody in this room has friends that have contracted cancer, HIV, some form of serious illness. Podczas tych lat rozumiem, że każdy z Was ma wśród znajomych, czy słyszał osoby, które są chore na raka, AIDS, czy inne chroniczne choroby. I was no different. I mój przypadek nie był inny. So whenever a friend was diagnosed with cancer because I was a cultivator, Więc za każdym razem, kiedy ktoś z moich znajomych chorował na raka, a wiedział, że Michael uprawia roślinę, I had a steady supply of marijuana that I did not have to procure from the black market. Miał wtedy dostęp do kannabisu, który nie wychodził na czarny rynek. So I would give the marijuana to these friends that had contracted these illnesses. Więc dzieliłem się swoimi roślinami z tymi osobami, które miały te nieuleczalne choroby. And invariably they all reported back to me what wonderful results they had gotten from their use of marijuana. I z powrotem dotarły do Michaela wspaniałe nowiny, jak niesamowicie pomogły te rośliny w ich cierpieniu. I had also discovered later that during this time in the oncology wards in the hospitals of America, Też dowiedziałem się, że w tym czasie w świecie onkologicznym, w szpitalach w Ameryce, it was actually a well-known secret that many cancer patients were smoking marijuana in the hospitals. to był bardzo dobrze znany sekret, że wielu pacjentów chorych na nowotwory paliło kannabis w szpitalach. They had discovered that marijuana counteracted the negative effects of chemotherapy and radiation. Bardzo szybko okazało się, że kannabis eliminuje niepożądane efekty, które są ubocznym wynikiem radioterapii czy chemioterapii. Smoking marijuana cured their nausea and increased their appetite. Palenie marihuany pomogło w apetycie i też wyleczyło nudności. This alone sometimes allowed them to finish their chemotherapy and radiation so they could have a positive outcome with the cancer. Tylko ten fakt pomagał tym ludziom w dokończeniu chemioterapii i w pozytywnym efekcie leczenia ich raka. So I just wanted to give a brief history of how I got into medical marijuana and how part of my personal evolution has come about within this world. Chcę powiedzieć teraz trochę historii o medycznej marihuanie, nie tylko mojej prywatnej, ale tej, której znamy dzisiaj na świecie.
Now I'd like to ask, how many people here have some familiarity with the subject? Michael chce się zapytać, ile osób zna troszeczkę się na tym temacie? Please. And the rest of you have none? A reszta z was nic nie wie? A kto nie wie nic, kompletnie nic? Who knows nothing, complete nothing. Okay. Polish audience are very... I'm not asking you if you smoke. Nie pytam, czy palicie. Let's go to the next slide. All right. So to begin, Więc na początek. there are many misconceptions of what marijuana is. So what I want to do first is clarify and make some definitions. Jest wiele nieporozumień, jeśli chodzi o w ogóle samą definicję marihuany. O tym tutaj mówiliśmy pod koniec mojego wystąpienia, więc Mike chciałby wszystko doprowadzić do porządku. Może siądziecie, to będzie wam wygodnie, nie będziemy zasłaniać ekranu. Do you want to sit? So... Okay. Zostaliśmy poproszeni o usiądnięcie. All right. On the first slide, I have three titles: cannabis, marijuana, and hemp. Na pierwszym slajdzie widzą Państwo trzy tytuły: cannabis, marihuana i hemp. First, cannabis is the botanical name for all of the plants within what our subject matter is. Po pierwsze, cannabis, odniesienie botaniczne, to jest to, o czym my zazwyczaj mówimy. To jest ta referencja. Marijuana is also a word that describes, at least in the United States, all the forms of cannabis that exist. These two words are synonymous in the United States, marijuana and cannabis. They mean the same thing. Marihuana znaczy to samo, też cały obraz tych roślin. Tak naprawdę marihuana i cannabis znaczą to samo. Marijuana was just a slang term that was used during the 1920s and 1930s by the, Marihuana jest to odniesienie powszechne, można powiedzieć slang, który był używany w latach 80. i 90. This term was used by the federal government to denigrate marijuana. Ta nazwa była używana szczególnie przez rząd federalny po to, by zdegradować cannabis. And it helped with public perception of marijuana being an evil substance. I została przedstawiona w generalnym społeczeństwie jako substancja, która niesie ze sobą dużo zła. And was used as part of the effort to make marijuana illegal. I było to użyte w dużym stopniu do tego, by marihuana stała się nielegalna. The third term I have is hemp. Ostatnia nazwa to hemp. I separate this because hemp is generally for industrial use only. Odseparowałem to, ponieważ hemp głównie mówimy o użyciu przemysłowym tylko i wyłącznie. It's generally for fiber and for seed oil. Generalnie używa się to dla włókien rośliny, dla nasion i oleju z nasion. Let's switch sides. Oops. Wait a minute. Where are we? What do you have? Okay. This next slide, a chemotaxonomic analysis of cannabinoid variation in cannabis. Ten następny slajd, chemotaksonomiczne zmienności kanabinoidów w cannabis. This is a very important study because this was from 2004. To jest bardzo istotne badanie, pochodzi z 2004 roku. And this study definitively demonstrated that there were various types of marijuana or cannabis within the botanical marijuana world. I to badanie definitywnie określa, jakie są typy i biotypy w świecie cannabis. It identified two biotypes of cannabis sativa. Zidentyfikowano dwa biotypy cannabis sativy, 4 biotypes of cannabis indica,
4 biotypy Cannabis indica and 1 biotype of Cannabis ruderalis. i 1 biotyp Cannabis rudelaris. Now, in Cannabis sativa, there are 2 forms. Cannabis sativa posiada 2 formy, One of those is hemp. a jedna z nich to hemp. The other is full spectrum pharmaceutical drug grade marijuana that is used as medicine. A drugi to ten, który ma pełne spektrum kanabinoidów używany w medycynie. This study is very important because if one were to walk into a dispensary in California right now, To badanie jest bardzo istotne, bo na przykład gdyby dzisiaj ktoś z Państwa wszedł do dispensary w Kalifornii, w miejscu, gdzie kupuje się kanabis, you would see on the shelves 40 to 60 different kinds of marijuana, 40 to 60 different strains, genetic structures of marijuana. zobaczylibyście Państwo od 40 to 60? 40 to Od 60. 40 do 60 rodzajów odmian samej rośliny. There are up to 500 different genetic strains of marijuana in the United States right now. Mówi się, że jest około 500 różnych odmian medycznej marihuany dzisiaj w Ameryce. Because of the relationship between the cannabinoids, terpenes and flavonoids, Te różnice wynikają z różnic pomiędzy kanabinoidami, terpenoidami i flawoidami. they each possess individual and unique medical effects. One wszystkie osobno i wszystkie razem posiadają bardzo unikalne właściwości medyczne. Go ahead to the next slide. So this is, I'm showing this photograph because it's a visual illustration. You can see the way the plants look differently. Pokazuję tutaj zdjęcie mojego ogrodu, żeby Państwo zobaczyli, jak różne rośliny wyglądają w różny sposób. This is an example in this photograph. There are 5 different genetic strains of marijuana. Tutaj widzą Państwo 5 różnych odmian cannabis. Go to the next slide. This photograph is of a pure cannabis sativa flower. To jest zdjęcie czystej rośliny sativy. And go to the next slide. This is a pure cannabis indica flower. To jest czysta kwiat indyki. I show these because it's readily obvious that they look different. Pokazuję te slajdy, bo widać, że one różnią się od siebie. And as a representation of their genetic differences that we look for medical effect. I ukazuje różnorodność genetyczną w roślinach, która właśnie jest przedmiotem naszego zainteresowań i symptomów, które mamy leczyć. Okay. So now I'd like to talk about I call it history, discovery, and identification. Chciałbym mówić trochę o historii, o odkryciach i o identyfikacji. The first recorded use of marijuana, as you can see, is in China, 2737 BC. Pierwsze udokumentowane medyczne użycie cannabis było w 2737 roku przed naszą erą. I say recorded because if it's recorded in this year, then obviously it has been used long before this. Mówię udokumentowane, bo prawdopodobnie jeżeli w tym roku jest to udokumentowane, to prawdopodobnie dużo wcześniej było też używane medycznie. There are many historical references to marijuana use of different cultures. Jest dużo wzmianek w różnych kulturach, które mówią o zażyciu cannabis. You can even find references to marijuana in the Bible. Nawet mogą Państwo znaleźć odnośniki mówiące o cannabis w Biblii. All through the 1800s and into the early 1900s in the United States, Od lat 18, 19 ubiegłego wieku, because there were no regulations at the time, ponieważ nie było regulacji w tamtym czasie, there were many formulas, medical formulas created. zostało wytworzonych wiele formuł medycznych. Some of them were actually just poison.
Niektóre niestety były po prostu truciznami, but many of them had cannabis base. ale niektóre z nich były oparte o cannabis. When marijuana was made illegal in 1937, Kiedy marihuana została objęta prohibicją w 1937 roku, it's a little known fact jest to trochę nieznanym faktem, that another 187 herbs were made illegal at the same time. nie słyszymy o tym, że 187 innych odmian botanicznych zostały też zakazane prawem. This was the culmination of the pharmaceutical industry's takeover of the medical establishment and prescribable drugs in the United States. Ta ewolucja miała dużo wspólnego ze zmianą sposobów leczenia i rozkwitem farmacji w Stanach Zjednoczonych. Herbs were demonized, and especially marijuana. Zioła zaczęły być demonizowane, szczególnie marihuana. We're going to move up to 1964. Przejdziemy do 1964 roku. And 1963, and we have the discovery of CBD by Raphael Mechoulam at Hebrew University in Israel. Najpierw przejdziemy do 1963 roku i tam pan Raphael Mechoulam odseparował pierwszy raz aktywną skład CBD. The following year in 1964, Raphael Mechoulam discovered THC. Następnego roku, w 1964, Raphael Mechoulam odseparował substancję THC. And a funny little addendum onto this is his discovery of THC was done through him smuggling some hashish from, I believe it was Lebanon, into Israel for research. Jedna z ciekawostek jest taka, że profesor był zmuszony szmuglować z Libanu haszysz na swoje badania do Izraela. Today, Raphael Mechoulam is still considered one of the preeminent researchers and experts in marijuana as medicine. Dzisiaj dalej profesor Raphael Mechoulam jest uznanym specjalistą w tej dziedzinie, jest prekursorem badań w dziedzinie cannabis. The first legal medical use of marijuana in the United States was in 1978. Pierwszy raz legalne użycie medycznej marihuany miało miejsce w 1978 roku. And this goes back to patients with different illnesses. I to dotyczy pacjentów z różnymi schorzeniami, accidentally discovering that marijuana has medical benefit. którzy przypadkowo odkryli, że marihuana ma dla nich korzyść medyczną. This case involved a gentleman named Robert Randall. Pan Robert Randall jest jedną z osób, która odkryła dla siebie takie użycie. He was a glaucoma sufferer. On cierpiał z powodu jaskry. He happened to go to a party one night. Somebody handed him a joint. Kiedyś był na imprezie, ktoś przypadkowo podał mu jointa. He smoked some and discovered that 30 minutes later, I po zapaleniu 30 minut później odkrył, his eyes no longer caused him pain from the ocular pressure. że jego oczy już nie bolą go z powodu napięcia ciśnienia naokołogałkowego, śródgałkowego. And his vision was greatly improved. A jego wzrok był w bardzo dużym stopniu poprawiony. So he began to cultivate his own marijuana. Więc on zaczął uprawiać swoją własną marihuanę. Not long after this, he was arrested. Oczywiście niedługo później był aresztowany. He challenged his case in court. Wystąpił ze swoją sprawą w sądzie. He presented evidence because at the time it was known that marijuana reduced ocular pressure. Pokazał dowody. W tym czasie było już wiadomo, że działa cannabis na napięcie śródgałkowe. The judge ruled in his favor and ordered the United States federal government to supply him free of charge marijuana for his glaucoma. Sędzia uznał jego prawa
i nakazał rządowi federalnemu uprawiać kanabis na jego potrzeby. This became known as the Compassionate Use IND. I jest to znane pod nazwą użytek współczucia, akt współczucia, który obowiązuje Until today. I obowiązuje do dzisiaj. IND stands for Investigational New Drug. ID jest skrótem od śledztwa na temat nowego leku. Considering it goes back thousands of years, it's hardly new. Biorąc pod uwagę, że historia medyczna rośliny sięga tysięcy lat, nie można rzeczywiście mówić o tym, że jest to nowy lek. There are currently only 4 people left in this government program. Obecnie w tym programie jest tylko 4 ostatnie osoby. They receive 300 pre-rolled joints every month in their pharmacy. Każdego roku dostają 300 zrolowanych jointów, papierosów, cygaretek ze swojej apteki. It amounts to approximately 230 grams per month. Mniej więcej 230 gram na miesiąc. The program was closed in 1990 to new applicants. Program został zamknięty na nowych członków w 1992, 90. It was closed by the first George Bush president, George H.W. I Bush. został zamknięty przez pierwszego Busha prezydenta, George'a W. Because he said, we don't want to send the wrong message to children. Jego wytłumaczeniem było: nie chcemy dawać złego sygnału dzieciom. So we moved to 1990, and we had the discovery of the endocannabinoid system, which is one of our main subject today. I teraz przesuwamy się do 1992 roku, kiedy było odkrycie układu endokannabinowego i andamid. This discovery of anandamide came in 1992 because once the endocannabinoid system was discovered, te zdarzenia przyszły w 1992, bo w momencie, kiedy system endokannabinowy był odkryty, researchers asked, why do we have this system? What does it do? naukowcy zadali następne pytanie, więc co to jest ten system endokannabinowy, za co odpowiada? The endorphin system was already known. Było wiadomo, za co odpowiadają endorfiny. And it was known we produce our own opiate-like chemical in our body. I było wiadomo, że nasz organizm produkuje podobny do opiatów chemię w naszym organizmie. So it was assumed we must have one of those for our endocannabinoid system. Więc było zrozumiałe, że mamy ten układ endokannabinowy. Go to the next slide. Next one. No. Oh, where are we? Oh, hang on one moment. We've lost our place. Zgubiliśmy się. This is. No, Okay. one after. Right. Okay. You just There we go. Okay. So this brings us to talking about our first talk about the endocannabinoid system. Teraz będziemy mówili trochę o systemie endokannabinowym. Why is it in our bodies and what does it do? Dlaczego jest w naszym organizmie i za co jest odpowiedzialny? We'll get into that in the next slide, but there are many researchers today. Będziemy o tym mówić trochę więcej w następnym slajdzie, ale jest bardzo dużo badań już na ten temat. It is being called a new paradigm in medicine Było to nazwane nowym paradygmem medycyny, because it appears to have such a vast effect on our entire body and brain. ponieważ wydaje się, że ma taki całkowity, niesamowity wpływ na całe nasze ciało i umysł. This has to do with whole body wellness, body-mind healing, and in the United States there is this now movement of whole body medicine, not just single drugs being used for a single illness. Sorry. Ma to związek z podejściem do ciała w sposób całościowy, nie oddzielaniem systemów, z odnową biologiczną i podejściem do organizmu jako całości, ciało, umysł.
we're going to end there for a break right now because when we come back, we'll go right into the functions of the endocannabinoid system. So I think this is a good time to take a break and ask if there are any questions about what has been said so far. To jest bardzo dobry moment, żeby zrobić może przerwę, bo będziemy mówili dużo o tym układzie endokannabinowym i może tylko jakieś pytania są co do tego, co było do tej pory powiedziane. No questions, and I will let Dr. Jarosz take over. No. So welcome back. And now we're going to get into the some of the functions that we think and or know exist in the... Okay. Witamy Państwa ponownie. Jesteśmy już wszyscy? We're going to talk about the endocannabinoid system and its functions. Będziemy mówili o systemie endokannabinowym i jego funkcjonowaniu. Some are known, some are suspected. Niektóre są dobrze znane, niektóre podejrzewane są o nie. So the first and possibly the most important one is what's called homeostasis. Więc pierwsze i chyba najważniejsze, o którym będziemy mówili, jest homeostaza. Most experts believe that homeostasis is the overall function of the endocannabinoid system. Wielu naukowców mówi, że homeostaza jest właśnie funkcją tego systemu endokannabinowego. Homeostasis is a key element of the biology of all living things. Homeostaza jest, można powiedzieć, kluczem do wszystkich żyjących żyć, things, rzeczy, ale rzeczy nie żyją, do żywego świata. And is best described as the ability to maintain stable internal conditions. I można określić to najlepiej mówiąc o zachowaniu balansu wewnętrznej homeostazy. Conditions that are necessary for survival. I jest to niezbędne, by przetrwać, przeżyć. Disease is simply considered to be a failure of this system. Choroby wydają się być po prostu błędnym działaniem tego systemu. And this makes the endocannabinoid system a unique target. I to właśnie czyni endokannabinowy system celem for medical applications. Dla medycznego zastosowania. So, the endocannabinoid system, of course, functions with its own endocannabinoids, which we will get into in the next slide. Ten system działa używając swoich własnych endokannabinoidów. It also interacts, or the plant cannabinoids interact with the endocannabinoid system. A kanabinoidy pochodzenia roślinnego też reagują z tym systemem endokannabinowym. It's thought to regulate the endorphin system. Endorphin in the brain. Przypuszcza się, że działa po to, by regulować system endomorfiny. The endorphin system is in the brain, and it is part of the neurotransmitter circuitry we have in our brain. System endorfin jest, you have to say slower when it's medical terms. Działa w mózgu, in brain and neurotransmitter. I w neurotransmitory. And it also is intimately involved with I already said the endorphin system, didn't I? Yes. I'm sorry, I might have my... Oh, I'm sorry. Gdzie endorfiny są endogennymi, prawda, podstawnikami, agonistami tego systemu. It's also intimately associated with the endocrine system. I też jest powiązany z systemem endokrynologicznym. The endocrine system produces hormones that are that go directly into our bloodstream. Ten system produkuje hormony, które idą prosto do naszego krwiobiegu. All of the glands in the endocrine system. All of the glands in the endocrine system. Glands, how would you? Wszystkie gruczoły w tym systemie have cannabinoid receptors. Mają receptory kanabinowe. So this is part of why it's suspected that these systems are very intricately associated.
Dlatego przypuszcza się, że oba te systemy są tak intymnie od siebie zależne. Ja mogę dodać, że na temat I would like to add that about endocrine and about endocrine system. You have slides that we prepared from Lodz University that they are searching cannabinoids, but they are biochemicals and they even get international and we create Because of the intimacy, it's thought now by researchers that the endocannabinoid system can possibly be a general governor of all of our bodily systems. Ze względu na te intymne połączenie mówi się, że system endokannabinowy wpływa na wszystkie systemy w naszym ciele. Next slide. Zarządza wszystkimi. Next slide. So endocannabinoids. Endokannabinoidy. The first known endocannabinoid is anandamide. Pierwszy znany endokannabinoid to andaminide. It basically means chemical bliss. Znaczy to chemiczne uniesienie. Ja tylko powiem, że po hebrajsku anan to jest chmura, więc też przy nadawaniu tej nazwy może to było w chmurach. Nie, to było chyba z hinduskiego. Z hinduskiego. Yes. Tak mi się wydaje. Tak, tak. Yes, Ananda, the word is from the Hindu language meaning bliss, and mide is chemical. Uniesienie i chemiczne uniesienie. Ananda, Mike. The second known endocannabinoid is 2-arachidonylglycerol. Drugi jest ten, który Państwo tutaj widzicie, arachidonylglicerol. There is one more known, Jeszcze jeden jest znany, but its function at ale present jego is unknown. funkcja dalej jest jeszcze nieznana. And there are 2 more that are suspected. I podejrzewamy, że istnieją jeszcze 2 inne. Now, those are the ones produced by the body. To są te, które produkuje nasze ciało. Phytocannabinoids are produced by the plant. Phyto. Czyli kanabinoidy z roślinne, pochodzą z roślin. They interact with and affect the endocannabinoid system in the same way as the endocannabinoids. One działają razem i w taki sam sposób wpływają na system endokannabinowy, jak kanabinoidy z roślin. The endocannabinoids function in a general way. Endokannabinoidy, czyli te kanabinoidy produkowane przez nasz organizm, działają w jakiś sposób generalnie. But the phytocannabinoids, because there are phytocannabinoids, there are at least 65 and possibly 100 of them. A kanabinoidy pochodzące z rośliny, jest ich dzisiaj wiemy 64 do 100 do 100 działających, tych, których wiadomo, a jeszcze jest więcej. Because of the number of them and their interaction with other plant chemicals, Ich ilość i interakcja z innymi roślinami, ta ich chemiczna konstrukcja, they exhibit a very wide range of effects. wykazują bardzo szeroki zakres działania. Okay, this slide is from a testing laboratory in California. To jest slajd, który pochodzi z jednego z laboratorium, które testuje marihuanę. Because the nature of the California law today, Ponieważ natura prawa w Kalifornii dzisiaj, there is a full array of laboratories, jest całkowity serwis laboratoriów, extraction facilities, miejsc, w których robi się ekstrakcję, facilities to turn the extracted products into different medical products for application. Miejsca, w których ta ekstrakcja może być zmieniona w jeszcze inny produkt, który będzie bardziej odpowiadał medycznej aplikacji. And this slide just shows right now in California.
I ten slajd pokazuje właśnie teraz w Kalifornii. We can test for 17 cannabinoids. Możemy już robić testy na zawartość 17 z tych kanabinoidów And 10 terpenoids. i 10 terpenoidów. Now, there's a brief explanation on this page, which I will get into a little bit on the next slide. Jest krótka odpowiedź na tym slajdzie, o którego wróci Michael na następnym. Everybody knows about THC. Każdy z nas wie o THC. THC is psychoactive. THC jest psychoaktywne. But what a lot of people don't know is in the living plant and after the plant is harvested, the THC is in what's called the acid form. Ale o czym nie wiadomo po ścięciu rośliny, to THC jest jeszcze w formie acydowej, czyli kwasu. In this form, Jest nieaktywny. in this form, it is not psychoactive. I w tej formie nie ma efektu psychoaktywności. It does, these acid forms of the THC as well as the other cannabinoids have tremendous medical value. Ta substancja dalej jest od strony medycznej bardzo atrakcyjna, ma swoje zastosowanie That are just now becoming known. i dopiero teraz zaczynamy się o tym dowiadywać. To jest to cecha THCA, A od acid. Now on the slide you also see terpenoids. Na tym slajdzie mogą Państwo też zobaczyć terpenoidy. Most people I think are aware that marijuana has a fragrance. Mam nadzieję, że większość z nas rozumie, że kanabis to kwiat i ma swój zapach. This fragrance is from the presence of the terpenoids. I ten zapach właśnie pochodzi i zależy od obecności terpenoidów. Cannabinoids have no smell, no scent. Kanabinoidy nie mają żadnego aromatu. It's also known, and we will get into this later, that there is a synergistic effect between the terpenoids and the cannabinoids. I znany jest też efekt synergii pomiędzy właśnie kanabinoidami i terpenoidami. Ja tylko od siebie dodam, że są ludzie, którzy mogą być na przykład uczuleni na jeden z terpenoidów i wtedy nie znaczy, że kanabis im nie pomaga, tylko muszą mieć inną odmianę. I said that sometimes people have allergy to one of terpenoids. It doesn't mean that cannabis is bad for them. It just need to be different strain. Terpenoids are a very well-researched subject. Terpenoidy, w odmienności od kanabinoidów, to jest temat, który bardzo dobrze jest znany naukowcom. An example of a terpenoid is when you smell a lemon. Przykładem na przykład, co to jest terpenoid, jest jeżeli powąchacie cytrynę. That fragrance is a terpenoid called limonene. Ten właśnie zapach i aromat jest za to odpowiedzialna terpenoid zwany limonin. When you walk in a pine forest, Kiedy na przykład idziecie w lesie jodłowym and there's a smell that everyone associates with that pine forest, i jest zapach, który można skojarzyć właśnie z tym lasem iglastym, that's the terpenoid pinene. to jest terpenoid zwany pinin. There are approximately 20,000 terpenoids in the plant world. Jest około 2000 różnych terpenoidów w świecie roślin. They have been thoroughly researched for their medical benefits. I były one badane dosyć gruntownie, jeśli chodzi o ich implikacje medyczne. Next slide. Now, I want to address psychoactive. We're only going to talk THC right now. Będziemy mówili teraz o psychoaktywności, będziemy mówili tylko o THC. I want to describe the difference between the psychoactive and non-psychoactive. Chcę dokładnie wyjaśnić różnicę między aktywną i nieaktywną postacią. I stated earlier that THC in the acid form, which is THCA, THCA, to jest właśnie za acid, czyli formę kwasową. this is not psychoactive To jest ta forma, która nie jest psychoaktywna, because it has a group of carbon molecules attached to it. ponieważ ma nie jestem karbonową. And this węglowa, kwasowa.
This carbon group prevents this THC molecule from docking with the receptors. I ta grupa karbolowa działa tak, że nie mogą receptory je blokuje, nie może się połączyć z receptorem. Now, the decarboxylated or neutral form, as it's called, Forma dekarboksylowana lub jak to nazywamy formą naturalną, neutralną. this is psychoactive. Ta forma jest psychoaktywna. THCA becomes THC when it is heated or combusted. THCA zmienia się w THC, kiedy jest podgrzane lub combusted, To podciśnienie. burn. Palona. Dziękuję. Okay, let's go to the next slide. This next slide shows on the left in the green, this is what's generally called the raw form. These are all Ten the, slajd pokazuje różne formy. Tutaj po lewej stronie na zielono widzimy formę surową. this form is, the THC is not psychoactive, and this is in the raw plant material. Ta forma nie jest psychoaktywna i to jest surowy materiał roślinny. And it's in the plant material whether it's fresh, green, wet, or harvested and dried. I jest w tej roślinie wtedy, kiedy jest mokra, tuż po rośnie lub tuż po ścięciu, jak również w tej osuszonej. The orange part of the graph here is after heat has been applied. It's the conversion of those cannabinoids Pomarańczowa sfera to są te kanabinoidy, te same kanabinoidy, ale po podgrzaniu. into their neutral form. I jest to ta forma neutralna. Z neutralnej forma podgrzana. The next column of gray, these Następna ta tabelka na szaro. with age, the cannabinoids begin to break down. Z wiekiem kanabinoidy się rozpadają w następne substancje chemiczne. And these are basically the degraded forms of cannabinoids. I to jest taka forma zdegradowanych kanabinoidów. Go to the next slide. All right, cannabinoid receptors. Receptory kanabinoidowe. We have CB1 receptors that are primarily in the brain, Mamy CB1 receptor, który jest głównie w naszym mózgu. and CB2 receptors that are primarily in the organs, but mostly in the immune system cells. I CBD2, który znajduje się w systemie nerwowym i wszystkich organach wewnętrznych. There is a third, we call CB3 receptor. Jest trzeci receptor, nazywamy go CB3. Its locations and functions are not entirely understood. Nieznane jest położenie tego receptora ani funkcje. And there are most likely two more receptors that are even less well understood. I prawdopodobnie są jeszcze dwa inne, które są jeszcze mniej znane i mniej zrozumiane. With the CB2 receptors, because there are so many of them in the immune system, Z receptorem CB2, ponieważ jest powiązany z systemem immunologicznym, it allows very powerful effects from not only endocannabinoids, but primarily the phytocannabinoids. ma wielki efekt nie tylko z endokannabinoidami, ale właśnie jeśli chodzi o wsparcie kanabinoidami z rośliny. Okay, next slide. This is a picture of the brain, and it's showing the locations of the CB1 receptors in the various brain regions. Tutaj mamy zdjęcie mózgu i lokalizację różnych receptorów w różnych miejscach tego mózgu. Next slide. This slide is another view. It also has the CB2 receptors. Ten slajd przedstawia znowu tą samą dziedzinę. Mówimy tutaj o receptorze CB1. The light blue obviously shows. I'm sorry?
Now we have CB1. The CB1 receptors are in light blue, and you can see by this. CB1, widzą Państwo na rysunku, ma bardzo jasny niebieski kolor, też tutaj na tym człowieczku naszym. You can see their positions in the body and in the brain. Widzicie Państwo w różnych punktach na ciele i jak dużo w mózgu. The CB2 receptors you can see here. Receptor CB2, ciemniejszy granat. They are mostly associated, like I said before, with the immune system and the internal organs. Związany z systemem immunologicznym i wszystkimi organami wewnętrznymi. Interestingly, CBD, which is, I'm sure a lot of people have heard about, Ciekawe jest to, że właśnie CBD, o którym większość z Państwa już słyszało, it's one of the cannabinoids called cannabidiol, i jest jednym z kanabinoidów, zwany cannabidiol. does not directly dock with any of the receptors. I on tak Or at naprawdę least, I'm sorry, does not directly dock with CB1 and CB2. niekoniecznie współpracuje z receptorami CB1 i CB2. THC does, however. A THC tak. It's thought possibly with these unstudied receptors that Mówi się, że możliwe, jeśli chodzi o te receptory, które nie są jeszcze nam znane, that CBD interacts with those. że CBD tak naprawdę współpracuje z tymi, których jeszcze nie poznaliśmy tak dobrze. In this slide on the lower left, Na tym slajdzie po lewej stronie u dołu you see an illustration of neurons widzicie Państwo ilustrację neuronów and the synapse i synapsys and a position of a cannabinoid receptor. i pozycję receptorów kanabinowych. Okay, go to the next slide. Now, we'll talk about some medical applications. Będziemy mówili teraz o wyłącznie zastosowaniu medycznym. We're gonna go down system by system. Omówimy każdy z tych tutaj 10, wszystkie ze systemów i niektóre choroby. Another feature of the California law Obecnie kalifornijskie prawo, is that in the law it states, w tym prawie jest powiedziane, and I won't list them, but there is a long list of medical conditions nie będę teraz wymieniał, ale jest bardzo długa lista schorzeń, that are known to benefit from the use of marijuana, które jest wiadomo, że mogą uzyskać korzyść z użycia rośliny cannabis. but there is another very important clause, Ale jest jedna bardzo ważna jeszcze rzecz. and it says, for whatever illness marijuana may offer benefit. I dla każdej innej choroby, w której cannabis mógłby przynieść korzyść. This has given us in California the ability To daje nam w Kalifornii możliwości, to use marijuana virtually for any illness that you can think of. żeby użyć cannabis tak naprawdę na każdą chorobę, o której możecie pomyśleć. Tam chodziło o choroby przewlekłe, z tego co ja cytowałem. He's saying that, ale to jest najnowsze, to wyszło 2 tygodnie temu. He's saying that he saw something, but I said that it's a modern. When the law was changed now? 1995, No, but now this Oh. new regulation. Just 6 months ago. 6 miesięcy temu były najnowsze regulacje, które dozwalają wszystkie choroby But it doesn't go i into stany zdrowia. it doesn't go into effect until 2018, 2018. in 2 years. I będzie miało wpływ na rok 2018. This new law does not affect in any way To nowe prawo w żaden sposób nie dotyka. but simply it doesn't change in any Affecting what? it doesn't affect in any way the medical conditions that can be treated. To prawo w żaden sposób nie zmienia chorób czy listy pacjentów, którzy mogą być leczeni kannabisem. It simply adds regulations for patient safety Po prostu są to regulacje, które są dla pacjentów bezpieczeństwa and how marijuana businesses have to conduct themselves. i jak biznesy, które zaopatrzają pacjentów, muszą się zachowywać na tym rynku. Especially in the area of production of different medicines and compounds from marijuana plants. Szczególnie jeżeli mowa jest o tworzeniu produktów z roślin.
So the first medical application we have Więc pierwsza rzecz, z którą będziemy tutaj mieli do czynienia, to układ pokarmowy. I'm just going to talk about the possible effects and how it's used in California for these different systems. Będę mówił tylko o tym, co jest wiadomo, jakie jest użycie właśnie pod względem tych różnych systemów. And I'm just going to. Do you want to? Why don't you just read from these and translate rather than me reading? Translation of this. Yeah. There is the next one. No. Okay. Well then, okay. Cannabis has broad effects in the digestive system. Cannabis ma bardzo duże zastosowanie, jeśli chodzi o zastosowanie w systemie układu pokarmowego. Including increasing appetite, Pomaga w zwiększeniu apetytu, regulacji apetytu. reducing nausea and vomiting, Pomaga zminimalizować wymioty i nudności. inhibiting acid secretion, Też pozwala na zmniejszenie kwasowości żołądka. relaxing smooth muscle, Rozluźnia mięśnie gładkie. decreasing pain, Zmniejsza ból. decreasing inflammation, Zmniejsza inflamację i stany zapalne. decreasing motility. Motility muszą wszystkie Państwo pomyśleć, jak mi tak ładnie pomagacie. Relieving cramps and diarrhea. I pomaga w ustąpieniu biegunki i bólu brzucha. Cannabinoids are active in the liver and can modulate inflammation. Kanabinoidy działają we wątrobie na różnego stanu zapalenia And scarring. i blizny. Cannabis decreases saliva production. Cannabis też minimalizuje wydzielanie śliny. To ma duże zastosowanie często u osób z paraliżem, czy osób, które nie mają w ogóle kontroli nad właśnie wydzielaniem śliny. Resulting in dry mouth and enhances the perception of flavors. I wysusza usta i też wpływa na receptory, które odpowiedzialne są za smaki i zapachy. It's a little known fact that in dentistry, Jest to znany fakt, że na przykład w użyciu dentystycznym people that overproduce saliva ludzie, którzy tworzą zbyt dużo śliny, makes it very difficult for dentists to do their work in the mouth. jest bardzo trudno dla dentysty wykonać pracę w ich ustach. Many dentists that have patients like this Dużo dentystów w Kalifornii, którzy mają takich pacjentów, request that they smoke some marijuana before they come in to have their dental work done. proszą pacjentów, by wypalili marihuanę przed tym, jak będą mieli swój zabieg wykonany. Next slide. Najczęściej mówi się, że dentyści nie ma zastosowania, a tutaj właśnie Michael znalazł też dla lekarzy dentystów. Okay, we'll go into the metabolism. Metabolizm. Cannabinoids influence the hormones that control appetite and fat metabolism. Kanabinoidy wpływają na hormony i kontrolują apetyt i spalanie tłuszczu. Despite increasing appetite, Pomijając wzrost apetytu, several studies have now shown that cannabis users wiele badań wskazuje, że pacjenci używający cannabis are less likely to be obese and diabetic than their non-cannabis using counterparts. mają mniejsze prawdopodobieństwo, by być otyłymi czy stać się cukrzykami wtedy, kiedy używają cannabis. Underweight patients with chronic disease have also used cannabis to gain weight. Też pacjenci, którzy mają za małą wagę, używają cannabis po to, żeby utyć. Cannabinoids have the potential to bidirectionally restore balance. Cannabis ma potencjał, w którym wpływa w sposób bardzo bezpośredni na przywrócenie balansu. We'll talk about this bidirectional aspect a little later in the Będziemy presentation. mówili o tym troszeczkę później w moim wystąpieniu. Because of this,
Cannabis can potentially help both overweight and underweight Z people. tego względu kannabis może pomóc różnym pacjentom, i tym, którzy mają problemy z nadwagą, i tym, którzy mają niedowagę. Go to the next slide. So we'll move on to the cardiovascular system. Przechodzimy do układu krążenia. One moment here. Dwukierunkowy bajder. Okay. In the cardiovascular system, cannabis exerts, again, bidirectional effects on the cardiovascular system. W systemie układu krążenia dwukierunkowość też ma cannabis. It can increase or decrease both heart rate and blood pressure. Może albo obniżyć, albo przyczynić się do wzrostu obu, bicia serca i Ciśnienia. ciśnienia. Tak często pan mi podpowiada, że już nie czekam na pana. Typical doses of cannabis slightly decrease blood pressure and increase heart rate. Zwykłe dozy cannabis najczęściej zmniejszają, trochę obniżają ciśnienie i przyspieszają bicie serca. Cannabinoids can dilate blood vessels. Dilate? Cannabis może rozszerzyć naczynia krwionośne. Improving blood flow. Krew może lepiej płynąć. And animal studies suggest that some cannabinoids A niektóre badania, które są przeprowadzane na zwierzętach, could prevent or reduce atherosclerosis. mówią o tym, że Zapobiegać lub redukować. arterioskleroza, miażdżyca, że Hardening miażdżyca of the może arteries. być leczona, zapobiegana. Ultra low doses of THC Bardzo malutkie dozy THC have been shown to limit the damage of heart attack. Pokazują, że zminimalizuje się prawdopodobieństwo ataku serca, While preserving cardiac function and promoting faster healing. a w tym samym czasie może pomóc, I don't have the rest of I know. funkcję serca. Zawału, a przez to poprawić funkcję serca. Bardzo proszę. Nie, ja podpowiadam, bo pani... Profesjonalnie. Może pan by te medyczne pan przetłumaczył, bo to jest jednak... To rozumiem. In general, therapeutic doses of cannabis Generalnie terapeutyczne dawki cannabis have a cardioprotective effect. mają efekt, który broni układ krwionośny. While very high doses of cannabis A bardzo duże dawki cannabis, and synthetic cannabinoids a szczególnie syntetyczne kannabinoidy, could be dangerous to the heart. mogą być niebezpieczne dla serca. Dlatego się nie poleca się osobom, które mają problemy z sercem, oleju RSO. Znaczy w ogóle się nie poleca oleju z RSO. This is especially true in patients with pre-existing heart conditions. I ma to znaczenie dla pacjentów, którzy mają problemy z sercem. We should, currently there are a lot of people advocating the use of very high doses of cannabinoids. Dużo ludzi obecnie promuje dużą ilość, używania dużej ilości kannabinoidów, This should be done extremely carefully. ale to powinno być zrobione z bardzo dużą uwagą. These high doses Te duże dawki have never before been used nigdy wcześniej tak naprawdę nie były używane by human beings. przez człowieka. They do offer great potential in some cases, W niektórych przypadkach rzeczywiście przynoszą dobre rezultaty, but because of the biodirectional functions of cannabis,
ale dlatego, że kannabis może działać w obie strony, there can be very dangerous effects. może jednak to być bardzo groźne. Dlatego jakby ma to zastosowanie jak w późniejszym czasie, tak? Proponowanie koncentratu przed zaproponowaniem leczenia pełną rośliną jest niebezpieczne. W momencie, kiedy ktoś używa pełnej rośliny i masło, olejek już nie wystarczają, wtedy sięgamy po większe koncentraty, ale nie wcześniej. Now, having said that, Powiedziałem o tym, it must be remembered that marijuana, cannabis in the plant form musimy i tak pamiętać, że cannabis, marihuana jako właśnie roślina, w formie rośliny is extremely safe. jest ekstremalnie bezpieczna. When we talk about danger, it's only in these extremely man-made high doses. Jeżeli mówimy o niebezpieczeństwie płynącym z terapii, to tylko i wyłącznie mówimy o produktach zrobionych przez człowieka, które mają zastraszająco wysokie stężenia kanabinoidów. Next slide. So we move to the eyes and ears. Wracamy, następny jest oczy i uszy. We talked about glaucoma before. Mówiliśmy o jaskrze wcześniej. Cannabis can lower the pressure in the eye, Cannabis może zmniejszyć napięcie w gałce ocznej, which is an important benefit for those with glaucoma. co jest bardzo wielkim benefitem dla chorych na jaskrę. Cannabinoids can protect the optic nerve in glaucoma and other diseases of the eye. Może chronić ten nerw oczny, wzrokowy i mieć w ogóle korzyść na widzenie, na efekty oka. Red eye? What? What is the cause of the red eye? That's the benefit to the blood vessels in the eye. Cannabis has also been shown to acutely improve night vision. I cannabis też jest dowiedziona dużo lepsze widzenie nocą, po ciemku. And cannabinoids may also have a role in the development and treatment of inner ear disorders that cause dizziness and vertigo. Cannabis też może mieć wpływ na you have to show me where you were reading, it's very long. Różne cannabinoid ma też wpływ na inne nie tyle choroby, ale te disorders, jakbyśmy przetłumaczyli, zaburzenia i powody, które wywołują choroby. So I want to move on to the reproductive system now. A teraz pomówimy trochę o systemie reprodukcyjnym. This is very important. To jest bardzo istotna informacja. I'm going to, we have this little bit up on the slide, but there's a lot more to this that I want to pull pieces out of to talk about. Nie mamy na slajdzie zbyt dużo na ten temat, ale chciałbym zatrzymać się nad tym głębiej. I'll just read here. Most human male and female reproductive tissues Większość tkanek reprodukcyjnych, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, such as uterus and testes, takie jak macica i jądra, manufacture and degrade endocannabinoids produkują i rozkładają endokannabinoidy, to control hormones, by kontrolować hormony, fertility, płodność, implantation and development of the embryo. zagnieżdżenie się i rozwój zarodka. There have been many animal studies Wiele było przeprowadzonych badań na zwierzętach, that have demonstrated that this is mostly in rats, demonstrujących przede wszystkim u szczurów, that when the mother rat lacks cannabinoid receptors, kiedy matka szczurza brakuje jej receptorów kanabinowych, there is a large percentage of failure of eggs to implant in the uterus. jest duże prawdopodobieństwo, że jajeczka w ogóle nie zagnieżdżą się w macicy. Also, when the pups are born, Też kiedy młode się narodzą, they fail to develop properly. niestety nie mogą się rozwijać właściwie. It is believed that this is directly
translatable to the human system. Wierzymy, że ma to znaczenie w odniesieniu do całego funkcjonowania systemu. And it's thought that the endocannabinoid system, the endocannabinoids and phytocannabinoids I wierzymy, że endokannabinowy system i kanabinoidy pochodzenia roślinnego have a very important function to play in sexual function, mają bardzo dużą rolę do odegrania, jeśli chodzi o funkcje seksualne and healthy reproduction and development of the child. i zdrowa reprodukcja, jeśli też chodzi o rozwój zdrowego płodu. I read a few days ago, Czytałem parę dni temu, I don't remember the name of the institute here in Poland, nie pamiętam nazwy instytutu tutaj w Polsce, in Warsaw. w Warszawie. There was a study done Było zrobione badanie and they came to the conclusion i konkluzją okazało się, that there's a possibility that a pregnant mother że jest możliwość, że matka w ciąży, that uses marijuana która używa cannabis, can possibly cause the child że może kosztować dziecko, later in life to have diabetes. że może mieć później w życiu cukrzycę. Now, not very much is known about this part of it, Nie wiadomo zbyt dużo na temat tej właśnie części, but considering the fact that ale biorąc pod uwagę fakt, from the 1960s until now, że od lat 60. do dzisiaj there have been millions of women that smoked marijuana while they were pregnant, były miliony kobiet w ciąży, które paliły cannabis w czasie ciąży, but epidemiological studies ale badania epidemiologiczne do not show an nie increase wskazują żadnego wzrostu of diabetes in the human population. w populacji ludzkiej. It also should be noted that Powinno też być znany fakt, there was a study done about, I don't know, 10-12 years ago in Jamaica 10-12 lat temu było przeprowadzane badanie na Jamajce with Rastafarian women. z kobietami z kultury Rastafarian. Part of the Rastafarian religion is to smoke marijuana constantly all day long. Część religii Rastafarian mówi o tym, żeby palić cannabis przez cały dzień, cały czas. There has been no increase in diabetes in Jamaica. Nie ma żadnej plagi cukrzycy na Jamajce. The effects they have seen on the babies after they are born A efekty, które można zaobserwować na dzieciach, które są urodzone od matek zażywających cannabis, they generally seem to have a lower birth weight. generalnie okazują się szczuplejsze, mają mniejszą wagę przy porodzie. However, by age 5, Ale około wieku 5 lat there's virtually no difference between those children and children of mothers who do not use marijuana. nie ma różnicy między dziećmi, które pochodzą od matek, które używały cannabis, a tymi, które cannabis nie używały. And no way am I advocating W żadnym razie ja tutaj nie rozpowszechniam, that pregnant women smoke marijuana constantly. żeby kobiety w ciąży cały czas paliły marihuanę. But because of marijuana's effect on nausea, Ale ponieważ znany jest dobrze efekt na nudności, it can treat the symptoms of morning sickness. Cannabis w pierwszej fazie ciąży może być dobrym lekiem na poranne mdłości. If used carefully and supervised by their doctors. Oczywiście, jeżeli jest używane ostrożnie i w obecności i przy użyciu lekarzy. Ja tylko bym dodała, że nie mówimy tutaj o każdej formie nudności. Są kobiety, które naprawdę nie mogą funkcjonować ze względu na nudności i po sekundzie, po 2-3 minutach efekt jest murowany, więc zamiast leków i cierpienia też jakby myślę, że przestańmy być moralizatorami, tylko każdy wie, co powinien zrobić, żeby czuć się zdrowy i bezpieczny. Please keep in mind
Proszę mieć na uwadze, that even though marijuana is generally regarded as very safe, nawet jeżeli mówimy, że cannabis jest generalnie bardzo bezpieczny, always caution should be used, zawsze powinniśmy używać tego z uwagą. and especially it should be used in the context of patient-physician relationship. I specjalnie powinniśmy mieć to na względzie, jeśli mówimy o relacji pacjent-lekarz. Another interesting thing that came out of this Jamaican study Bardzo ciekawa inna rzecz, która wyniknęła z tych badań na Jamajce, found that the offspring to have more resilience to stress, wynika, że dzieci, które pochodzą od tych matek, mają większą odporność na stres, better sleep-wake organization, lepiej mają uporządkowane zasypiane i budzenie się and improved socialization early in life. i są bardzo otwarte na socjalizację dosyć wcześnie w życiu, we wczesnym wieku. Some of the things we found through practical application in California Niektóre z rzeczy, które my zauważyliśmy stosując medyczną marihuanę, interestingly is that men interesujące jest to, że mężczyźni, who are quadriplegic or paraplegic którzy są paraliżowani pełnie czy częściowo, were able to achieve erection through the use of smoked marijuana. mogli osiągnąć erekcję przy używaniu cannabis. And in postmenopausal women increase their libido A dla kobiet, które są już w wieku menopauzalnym, and enjoyment of sex. zwiększa przyjemność seksu. And what? The enjoyment of sex and Enjoyment of what? sex. And what? You first you said something? Oh, increased libido. Increase libido. I zwiększa libido. Okay, we should go on to the next slide. So we'll move on to soft tissue and joints. Tkanki miękkie i stawy. Cannabinoids can modulate bone remodeling, Cannabinoids mogą pomagać w odradzaniu się tkanki kostnej, promoting bone growth and inhibiting bone resorption, pomagają w wzroście kości i w odnowie kości. Some are being studied for prevention and treatment of osteoporosis. Były użycia jako zapobieganie i leczenie osteoporozy. Our bodies increase the number of cannabinoid receptors Nasze ciało zwiększa liczbę receptorów kanabinowych present in tissues that are injured or inflamed. W tkankach i uszkodzonych miejscach zapalnych. This indicates a role for cannabinoids in healing. To wskazuje na ważną rolę kannabisu w uzdrawianiu. Several cannabinoids have in fact Parę kanabinoidów ma faktycznie where am I? Oh, been shown to prevent cartilage breakdown in joints, ochronę w chrząstki stawowej to protect connective tissue i chroni tkankę łączną from injury due to lack of oxygen. od strony uszkodzenia, niedotlenienia. And it can speed the repair process and damage skeletal muscle. Może przyspieszyć odnowę procesu mięśni szkieletowych. Extensive research has shown Badania prowadzone dosyć ekstensywnie that cannabinoids are excellent pokazują, że kannabis jest bardzo dobry for reducing muscle spasm, w minimalizowaniu spastyczności mięśni and associated symptoms in multiple sclerosis. i jest bardzo związany ze wszystkimi symptomami, które towarzyszą stwardnieniu rozsianemu. Next slide.
Should we ask for questions or anything? No, after the Okay. maybe Okay. we'll Jest finish. pytanie, czy wolicie Państwo teraz przerwać wykład i zadać pytania, czy kończymy wszystko i dopiero potem? Wszystko. Continue? Yeah. Okay. The respiratory system. Cannabis can dry upper respiratory secretions. Cannabis pomaga wysuszyć wydzielinę płucną, Similar to its actions on saliva and vaginal secretions. podobnie jak zbyt dużą wydzieliną śliny czy opławami. This may be a benefit to individuals To może stanowić korzyść dla indywidualnych pacjentów, with a runny nose or severely ill patients, dla pacjentów, którzy na przykład mają tak zwany cieknący nos, albo pacjentów chronicznie chorych, at risk of choking on secretions. którzy są w ryzyku zadławienia się własną śliną. Cannabis has been shown to dilate or open Cannabis powoduje rozszerzenie i polepszenie the airways and the lungs, i otworzenie dróg oddechowych, potentially improving oxygen intake, potencjalnie pomagając oddychaniu. It can act as an expectorant, Może działać jak wykrztuśnie, helping clear phlegm. pomóc w odkrztuszeniu flegmy. This is especially important for cigarette smokers. To jest bardzo ważne dla ludzi palących papierosy. Nicotine relaxes the airways, Nikotyna relaksuje drogi oddechowe and prevents the lungs from coughing up the particulates that are in cigarette smoke. i tak naprawdę hamuje kaszel. Marijuana smoking can actually help clear those particulates from the lung Palenie kannabisu naprawdę może oczyścić żeby wykrztusić te elementy z płuc by helping clear these particles. przez ich wyplucie. Patients have reported using vaporized cannabis to help with asthma and COPD. Pacjenci mówią o używaniu sposobu waporyzacji po to, by leczyć swoją astmę. O COPD? Przewlekłe choroby oddechowe. Cardiopulmonary. It's vaporization works well for asthma. Waporyzacja, o dziwo, działa dobrze dla astmatyków, It should be noted though that whole plant smoking of marijuana tylko musimy wziąć pod uwagę, że palenie całej rośliny cannabis, even though as a possible irritant, nawet jeśli może trochę irytować, in small doses it does act to relieve asthma as well. w małych dawkach też daje ulgę przy astmie. Go to the next slide. Nie poleca się dużych dawek przy astmie. Next slide. Yeah. Okay. The immune system. System immunologiczny. We've noted earlier that the CB2 receptors are especially populous within the immune cells. Wcześniej powiedzieliśmy o tym, że receptor CB2 ma specjalne znaczenie w interakcji z systemem immunologicznym. The immune system is partially controlled by our body's own cannabinoids. System immunologiczny jest w jakiejś części kontrolowany przez nasze własne endokannabinoidy. Using cannabinoids can affect immune function in complex ways. Używając kannabinoidy możemy wpłynąć na funkcjonowanie tego systemu w bardzo kompleksowy sposób. They often suppress certain aspects of the immune system while stimulating others. Bardzo często dają ulgę dla symptomów, a wspierają inne działania immunologiczne, które mają korzyść w naszej uzdrawianiu.
Cannabinoids have anti-inflammatory properties Cannabis jest przeciwzapalny and have shown benefit in inflammatory i conditions pokazuje dużą korzyść w sytuacjach związanych z zapaleniami, like Crohn's disease and multiple sclerosis. Przezrocze na następne. Bo już mówimy o czymś innym, ludzie znaczy. Ma Pani rację. What did she say? Jest. Dziękuję bardzo. Oh. Did you say Crohn's and multiple sclerosis? Nie. Okay. Conditions such as Crohn's and multiple sclerosis. Cannabis ma bardzo dobry wpływ na chorobę Crohna i na MS, na stwardnienie rozsiane. Cannabinoids and terpenoids Kanabinoidy i terpenoidy and other substances in the plant i inne substancje roślinne have antibacterial properties, mają właściwości antybakteryjne, including potent activity, wkluczając potent activity, potencjalną aktywność w momencie, kiedy mamy odporność na antybiotyki. the nervous system. System nerwowy. Cannabinoids have been shown to reduce the intensity of pain, Cannabis pokazuje wpływ na zmniejszenie bólu, including inflammatory pain, wkluczając ból związany z zapaleniami, neuropathic pain, ból neurologiczny, and cancer pain. neuropatyczny i ból onkologiczny. Cannabinoids reduce spasticity Kanabinoidy mają wpływ na zmniejszenie spastyczności and the pain associated with muscle spasm. i bóle, które są związane ze spastycznością mięśni. Beyond decreasing the intensity of pain, Poza tym, że zmniejsza się intensywność odczuwalnego bólu, many patients report that cannabis wielu pacjentów mówi, że cannabis changes the nature of the pain, zmienia naturę tego bólu. making it more bearable and less distracting. Bardziej mogą dać sobie radę z tym bólem i mniej ich rozprasza. This is a very important aspect. To jest bardzo istotny aspekt. This aspect is intimately associated with THC and psychoactivity. I ten aspekt jest bezpośrednio związany z THC i z psychoaktywnością. The psychoactivity helps us Psychoaktywność pomaga nam shift our feeling and understanding of pain in relation to our bodies. zmienić stosunek nasz do bólu i poczucia naszego ciała. We have found in California this is one of the biggest therapeutic effects W Kalifornii rozpoznaliśmy, że jest to jeden z największych efektów terapeutycznych, of THC in cancer patients. szczególnie właśnie używanie THC przy pacjentach onkologicznych. It not only lowers the pain, but the relationship to that pain. Nie tylko zmniejsza ból, ale też relacje do tego bólu. It also is important in palliative care as it also shifts the relationship of the understanding of our relationship to death. A z kolei w opiece paliatywnej bardzo ważne jest to, że zmienia też naszą relację do śmierci. I have worked personally with close to 100 palliative people that have died. Ja osobiście pracowałem 100, not 300. 300 have died in the organization, but I had been Personalnie około 100 pacjentów, którzy umarli. A large percentage of these dying people that have died Większość tych ludzi, tych przyjaciół, którzy umarli, have told me powiedzieli mi osobiście, that this, whatever we want to call euphoria, la la land, że ta euforia, nieważne jak to nazwiemy, la la land, has helped them accept their own death pomogło im zaakceptować ich własną śmiertelność and has taken the fear and anxiety out of their process. i całkowicie likwiduje, ma wpływ na likwidację strachu, który jest nieodzownie połączony z tym procesem. The concept of consciousness in general is
controversial. Concept of And interesting, yes. Concept of podświadomości jako samego tematu jest bardzo interesujący i też kontrowersyjny. It's part of the basic questions of life we all have. To jest jedno z bardzo podstawowych pytań życiowych, które my jako ludzie mamy. Who are we? Kim jesteśmy? Why are we here? Dlaczego tu jesteśmy? Where did we come from? Skąd przyszliśmy? And where do we go? I gdzie pójdziemy? And marijuana seems to help in that process. I cannabis wydaje się pomagać w przejściu tego procesu. It's acceptable in our culture Akceptujemy w naszej kulturze, if somebody has a couple glasses of wine że ktoś może mieć parę kieliszków wina and their consciousness is altered, i oczywiście wchodzą w świat odmiennej świadomości. we go, oh, okay. Mówimy okej, They had a couple glasses of wine. mieli parę kieliszków wina, to normalne. Another paradox in medicine Inny paradoks w medycynie. is that opiates are used very widely for pain control. Opiaty są używane bardzo szeroko w kontrolowaniu bólu. They too alter the consciousness. Oczywiście one też wpływają na naszą podświadomość. But that's accepted in medicine. Ale to zaakceptowaliśmy w medycynie. Why can't the euphoric and psychoactive effects of marijuana be accepted in the same way? Dlaczego euforyczny i medyczny benefit cannabis nie może być zaakceptowany dokładnie w ten sam sposób? It makes no rational sense to say one is better or not useful than the other. Nie jest to logiczne, to nie ma sensu, że mówimy jedno ma sens, a drugiego nie dopuszczamy. I will tell a story right now. Opowiem historię teraz. A friend of mine, I was very intimately associated with this Mój gentleman. przyjaciel, który był moim bardzo bliskim przyjacielem. I worked with him for 2 years using marijuana. Pracowałem z nim 2 lata, on używał cannabis. He had pancreatic cancer. Miał raka trzustki. It eventually killed him. Oczywiście to go zabiło. When he could not find marijuana to use for his pain, Kiedy on nie mógł znaleźć kannabisu dla uśmierzenia swojego bólu, he would use Dilaudid, on używał Dilaudid, which is a very powerful opiate. który jest bardzo ciężkim opiatem. His pain was so severe that he would take 10 to 15 Dilaudid capsules at one time. Jego ból był tak wielki, że on używał 10 do 15 kapsułek tego preparatu za jednym użyciem. He could do this for days on end, On mógł robić to dniami, and when he had marijuana, a kiedy miał cannabis, he would stop the Dilaudid, which are highly addictive, on w ten samego dnia przestawał używać tego leku, który jest bardzo, bardzo uzależniający. use marijuana, Zastępował to cannabisem and suffered no withdrawal symptoms whatsoever. i nie cierpiał z powodu symptomu abstynencyjnego. He would say, On powiedział mi, do you want me to take opiates chcesz, żebym używał opiaty and sit in the corner i siedział w rogu and just drool? i po prostu pluł śliną? Or Czy can I smoke marijuana and play with my grandchildren? mogę palić marihuanę i bawić się z moimi wnukami? So for me in California, I have seen with my own eyes Więc dla mnie w Kalifornii ja widziałem własnymi oczami the graphic beneficial effects of marijuana. graficzne przykłady bardzo korzystnego użycia marihuany. And this was not using high potency concentrates. I to nie było użycie żadnych substancji koncentratów. This was just using whole plant To po medicine. prostu była Smoked. roślina, którą waporyzowano, palono. So, back to our presentation.
Cannabinoids have neuroprotective effects, Kanabinoidy chronią nasze neurony. protecting the nerves from acute injury, Też I have to find where Down are you? here, down Okay. Też chronią like head trauma and stroke. No, I didn't. I couldn't find myself. No Cannabinoids have effect. neuroprotective effects. Też działają na leczenie różnych wypadków, traum, zawałów. Where are you now? And they have anticonvulsive effects. I mają też efekt antykonwulsyjny. And in some circumstances, antipsychotic effects. I w niektórych przypadkach też antypsychotyczne. Now, I want to go back to anandamide at this point. Chciałbym wrócić do wiedzy o anandamide. Anandamide may increase Anandamide może zwiększyć BDNF, BDEF. or brain-derived neurotrophic factor. Brain-derived neuronic factor. Neurotrophic. Nie wiem, jak to pan doktor przetłumaczy. Ja się nie podejmę. Naturalny czynnik gdzieś wypadnie, ale jak się nazywa po polsku? This We have no translation No. of it. Wzrostu w układzie nerwowym. Tak. okay. This neurotrophic factor Ten faktor zwiększenia aktywności mózgowej preserves brain cells tak naprawdę chroni komórki mózgowe and activates brain stem cells i aktywuje te właśnie te komórki nerwowe, to convert to new neurons. by przekształciły się w nowe neurony. It is believed that this Wierzymy, że to jest droga is the pathway for its neuroprotective effects. do właśnie tego ochronnego efektu neuronów. It's also believed the same pathway Wierzymy, że ta sama droga, ta sama ścieżka is affected by the phytocannabinoids. jest właśnie używana przez kanabinoidy z rośliny. As research has shown Tak jak badania wskazują, that marijuana does indeed have a neuroprotective effect. Cannabis chroni nasze neurony. I want to back up for a moment now, just for a second. I want to talk about lungs. We're going to get into cancer in the next slide. Chciałabym mówić jeszcze trochę o płucach. Przejdziemy do raka zaraz. In the early 2000s, there was a study done W latach 2000 było przeprowadzone badanie in California w Kalifornii by a researcher. przez badacza. I'm sorry, I'm laughing. I'm forgetting what I'm saying. We need A researcher named Donald Tashkent. Pan Donald Tashkent, naukowiec. He worked for NIDA, the National Institute of Drug Abuse. Pracował dla Narodowego Instytutu Przeciwdziałania Patologii Użycia Narkotyków. The goal of his study was to prove that marijuana caused lung cancer. Jego celem badania było tak naprawdę udowodnienie, że używanie kannabisu powoduje raka płuc. He did a large-scale study. Zrobił bardzo duże badanie. I don't remember the exact number of patients, Nie but pamiętam dokładnej liczby pacjentów. it was in the thousands. To było w tysiącach. He compared non-smokers, Porównał niepalących, people that smoked nothing, ludzi, którzy nigdy nie palili, to cigarette-only smokers, do ludzi, którzy palili tylko nikotynę to people that smoked cigarettes and marijuana, i ludzi, którzy używali nikotynę i cannabis and to marijuana-only smokers. i tych, którzy tylko palili marihuanę. He was extremely surprised by the results. Był bardzo zaskoczony wynikiem swoich badań. The marijuana-only smoker group Grupa, która paliła tylko cannabis, had a lower level of lung cancer
miała najmniejszy poziom wytworzenia się raka płuc than even people that smoked nothing. niż nawet ludzie, którzy nigdy nic nie palili. This was a United States government funded study. To jest badanie, które było ufundowane przez nasz rząd. It proved conclusively marijuana does not cause lung cancer. Dowiodło ostatecznie, że cannabis nie ma wpływu na powstawanie raka płuc. In one of my first meetings with Dr. Jarosz, Jeden z pierwszych spotkań z doktorem Jaroszem he made the statement that what we know about marijuana right now powiedział, że to, co wiemy dzisiaj na temat cannabis, is just the tip of the to iceberg. jest tylko górek. And he's very correct. Szczyt góry lodowej i ma doktor rację. Marijuana shows such promise Marihuana pokazuje taką obietnicę for healing. Właśnie jeśli chodzi o właściwości uzdrawiające, It takes us back to this concept of homeostasis. że zabiera nas to właśnie do tej koncepcji homeostazy. When the body is in balance, Kiedy ciało jest w balansie, we can be disease free. możemy żyć wolni od chorób. Now, that's not to say that marijuana is going to make us immortal and we will never get disease. Oczywiście nie znaczy to, że marihuana nas stworzy nieśmiertelnymi i wyleczy nas ze wszystkiego, But it offers huge potential for healing. ale oferuje wielki potencjał dla właśnie uzdrawiania. All right, cancer. Nowotwory. Cannabinoids have been shown to target and affect cancer cells differently than normal healthy cells. Kannabinoidy pokazują, że zmniejszają wielkość bólu. Wrong slide. Oh, you got the chin, yeah. Cancer. There. Kannabinoidy pokazują, że mają bezpośredni wpływ na komórki rakowe, inne jak inne. In various types of cancer, W różnych rodzajów nowotworów cannabinoids have been shown to prevent tumor growth. kannabinoidy wskazują zapobieganie wzrostu guzów. Can trigger cell death, Mogą powodować, że komórka rakowa popełni samobójstwo, prevent the formation of blood vessels that feed the tumor, hamuje wzrost naczyń połączonych, które odżywiają tą komórkę rakową and inhibit the metastasis of cancer from one part of the body to another. i hamują przerzuty. We are still in early stages of understanding how best to use cannabinoids My dalej jesteśmy w bardzo początkowym stadium wiedzy na temat, jak użyć cannabis, to fight different types of cancer. żeby walczyć z rakiem, It z różnym rakiem. is well established that cannabis Wiadomo, że bardzo dobrze wiadomo, że cannabis can help with the symptoms of cancer może wpłynąć na symptomy, które towarzyszą rakowi and the side effects of cancer treatment. i oczywiście, o czym mówiliśmy wcześniej, tym niepożądanym efektom wynikającym z terapii nowotworowej. And can be used to enhance the anti-cancer effects of conventional treatments. Może wspomóc konwencjonalne metody działania przeciwrakowo. Cannabinoids seem to sensitize cancer cells to make them more susceptible to chemotherapy and radiation. Cannabis Jakby sensytyw uczula. uczula komórki rakowe i pozwala im być bardziej wrażliwymi i odpowiadać na chemioterapię. Go to the next slide. Oh, you don't, do you have the, yeah, okay. Okay, some types of tumors, Niektóre guzy, especially gliomas,
specjalnie glejaki. Gliomas are the most difficult to treat form of brain tumors. Glejaki są najcięższą formą raka mózgu. In the brain, they grow like the tentacles of an octopus or a squid. W mózgu one rozrastają się trochę w taki sposób jak ośmiornica. This makes it virtually impossible To wydaje się prawie niemożliwym, to surgically remove them. żeby po prostu usunąć to chirurgicznie. Gliomas possess CB2 cannabinoid receptors. Glejak posiada CB2 receptor. THC and Win552122 THC i Win 55212-2. The second one is it's a cannabinoid that's an agonist similar to THC. To jest kanabinoid agonista podobny do THC. Agonist means that it can attach itself to the receptor. Agonista, czyli on może być kluczem dla receptorów. Antagonist means it cannot. Znaczy to, że agonista, agonista to łączy się z Agonista receptorem, się łączy. pobudza ten receptor, antagonista łączy się z receptorem, ale go nie pobudza, a blokuje. Okay. These THC and the Win cause the regression or eradication THC i Win są odpowiedzialne za zmniejszenie, radykalne zmniejszenie of malignant brain tumors in rats and mice. właśnie podobnych guzów u myszy i szczurów. Dr. Jarosz earlier in his presentation talked about Dr. Manuel Guzman, Doktor Jarosz wcześniej już mówił o doktorze Manuel Guzman and he has directly injected THC into the gliomas in rats and 2 humans. i jego eksperymencie, który bezpośrednio wstrzyknął THC do szczurów i 2 pacjentów ludzi. 9? 9 now? To mamy poprawkę, że 9 pacjentów. On the bottom of this slide, I have the website that you can refer to read about that research as well as Poniżej Państwo widzą odnośnik do linku. Możecie Państwo pod tym adresem znaleźć informacje na temat tego badania. as a general overview of the cannabinoid I system możecie też dowiedzieć się generalnie o funkcjonowaniu endokannabinowego systemu and cannabinoids. i kanabinoidów. Okay, next slide. This is an illustration to try to show this bidirectional effect of cannabis. I think this will be good to make Only 20 minutes left? And to discuss. Oh, only 20 minutes. Okay, we'll go very quickly. And because we have 25 minutes. Total. What time is now? Okay. Oh, okay. Okay. So we need to go to the We end. need some discussion. So Okay. we'll go to the I end. will go 10 more minutes and then discussion. Okay, this chart shows what's about the biodirectional effects of cannabis. Tutaj widzimy o tym dwuwektorowym działaniu kanabisu. On the left side, Po lewej stronie we have low dose mamy małe dozowanie, building up to the optimal które dose, powoli się zwiększa do dozy optymalnej. and where you have increasingly beneficial effect. I kiedy już czujemy, że mamy bardzo dobre efekty, Then when you start to use too much, jeżeli, zaczniesz używać za dużo dla siebie, it will tend to bring on the symptomology one was trying to alleviate. niektóre z tych symptomów, które próbowaliśmy się pozbyć, mogą powrócić. And because it's a whole plant, it's a matter of trial and error. I ponieważ jest to roślina, musimy po prostu zrobić swój eksperyment, próbować To zrobić find that próby i optimal błędy, level. żeby znaleźć optymalną dozę Okay, next one. dawkowania. Farmacja, dawkowanie cannabis, marynol, syntetyczne THC równa się 3 gramom materiału roślinnego zawierającego w swojej botanicznej genetyce 10% THC, tak?
Drugi mamy tutaj środek na bole kasmatet. Chcesz powiedzieć coś o tym? Sesamet, that's another one. Tak, to jest też syntetyk kanabinoid i widzą Państwo tutaj doza do 6 miligramów. No i Sativex, który w Polsce jest zarejestrowany, 1:1 THC-CBD, wyciąg z 2 roślin i stworzona ekstrakt przez firmę GW Pharmaceutical. Okay. Toksyczność. Toxicity is very important. To jest bardzo ważne. Why don't you go? Can you just go ahead and read that again? No, just... Okay. Drugs used in medicine have what's called an LD50. Lekarstwa, które używane są w medycynie, zazwyczaj są nazywane LD50. The LD50 rating is the dose where 50% of test animals jest to liczba, że było to dawki legalne. 50% Połowa of zwierząt umrze, jak Tak. receiving a drug will die as a result of the drug. Że ten, kto przyjmie lek, 50% skończy się śmiercią. Researchers have attempted to determine the LD50 rating for marijuana. Naukowcy próbowali zrozumieć, określić, jaki jest LD50 dla marihuany. Without success. Bez niestety sukcesu. Dlaczego niestety to właśnie niestety? They have been Nieokreślone dawki letalnej, to podobno jest wagon marihuany. They have been unable to give animals enough marijuana to induce death. Nie byli w stanie dać na tyle dużo cannabis zwierzętom, żeby zdechły. No i dobrze. Marijuana in its natural form, meaning whole plant, Cannabis w swojej naturalnej formie, czyli kwiatu, inflorescence, is one of the safest active substances known to man. jest jednym z najbardziej bezpiecznych aktywnych substancji znanych człowiekowi. Go to the next slide. In the U.S., we have the compassionate IND that I talked about. W Stanach mamy jeszcze tych 4 pacjentów programu federalnego. The average use currently today in California of whole plant medicine is 440 grams per year. Średnia użycia dla pacjenta rocznie to 440 gram. Some patients use 1.75 grams per week. Niektórzy pacjenci używają 1,75 grama na tydzień. Some patients use 52 grams per week or more, depending on method of use and need. Niektórzy używają 52 gramy na tydzień w zależności od metody i od potrzeby. Next slide. Chodzi susz. Tak. The subject of addiction comes up. I hear a lot in Poland the word addiction used for marijuana. Musimy poruszyć też temat uzależnień, bardzo często podnoszony w Polsce. Marijuana is not addictive in the sense of heroin. Marihuana nie jest uzależniająca w takim sensie jak heroina, czyli fizycznie. 9% of heavy users become dependent. 9% tych, którzy używa cannabis w dużych dawkach, wykazują nieraz symptomy zależności, ale to nie jest uzależnienie. This dependency is equivalent to caffeine dependency. Można porównać to z uzależnieniem od kawy. This dependence is thought to be due to overuse of receptors. To uzależnienie można przypisywać użyciu za dużo dawka dla receptorów. Overdose, tak? Przedawkowanie dla receptorów. Overuse. The receptors withdraw into the neuron when they are overused. Receptory Withdraw. Come back inside. wracają do neuronów w momencie, kiedy jest przedawkowane, jeżeli jest użyte za dużo.
Cannabis now in California is used as an exit drug and not a gateway drug. Dzisiaj mówimy o tym, że kanabis nie jest narkotykiem, który wprowadza do narkotyków, tak jak gateway drug, tylko który wyprowadza z narkotyków. 40% of addicts in California use marijuana to get off of their heroin and opiate addictions. 40% osób uzależnionych od heroiny i opiatów używa kanabis jako drogę do wyjścia z uzależnienia. Symptoms of withdrawal are lack of sleep, Symptomy, które towarzyszą wycofaniu substancji chemicznych, to takie jak na przykład brak snu, pain, ból, depression, depresja, anxiety, poddenerwowanie, nausea, nudności lack of appetite. i brak apetytu. Those are all symptoms that marijuana easily cures. Te wszystkie symptomy bardzo łatwo kanabis leczy. Let's go. Let's skip 2 now. I will just, this is a study done by Ethan Russo. He used to be Ethan Russo zrobił badanie na temat synergii THC z innymi substancjami aktywnymi. he was a w roślinie. researcher for GW Pharmaceutical. Badanie to było na zlecenie firmy GW Pharmaceutical And it talks about the synergy between terpenoids and i cannabinoids. mówi właśnie o synergii między terpenoidami i kannabinoidami. It's called the entourage effect. Nazywamy to efektem anturażu, efektem współdziałania. Skip the next slide. Okay. This slide shows various cannabinoids Tutaj widzimy różne kannabinoidy and the associated medical benefits. i różne korzyści medyczne z nimi związane. The next slide Państwo dostali też taką tabelkę, więc zapraszam do studiowania. shows terpenoids and their known medical benefits. Następna tabelka pokazuje tutaj terpenoidy i te wszystkie terpenoidy, jakie mają zastosowania medyczne. In California, when a patient goes to a dispensary, W Kalifornii, kiedy pacjent przechodzi do dispensary, miejsca, gdzie może nabyć kannabis, if they are looking for, let's say, a cannabinoid and terpenoid combination that are anti-inflammatory, jeżeli używają na przykład, szukają pomocy przy leczeniu stanów zapalnych, they can find something with THCA, mogą znaleźć coś, co będzie z THCA, and that also has caryophyllene as a coś, terpenoid co posiada for the synergistic effect. caryophyllene jak terpenoid i to właśnie jest najlepszy efekt na stan zapalny. These two charts just simply show the relationship and the possibilities of using different terpenoids, cannabinoid combinations for various effects and illnesses. Te właśnie dwie tabelki terpenoidów i kannabinoidów pokazuje, jak wielkie może być zastosowanie przez skojarzenie ich obu w medycynie. I'm sorry, I have to speed things up now, so I would like to spend more time on this as it's very important, but we are running out of time. Musimy troszeczkę przyspieszyć nasz wykład. Chciałbym powiedzieć więcej o tym, ale może następnym razem. We have to organize another meeting. I think so. Tak. So, Tam jest herbata, to jest 2, chyba 5 pozycja. Która? T3. T3. go to the next slide. This slide is simply a pie chart that shows the various cannabinoids and Tutaj właśnie widzimy różne kannabinoidy their medical benefit or ich application. medyczne zastosowanie. This next slide is basically like the pie chart, To jest to samo, tylko w innej formie, but it has some terpenes as well as cannabinoids showing their medical benefits as well. mówi też o terpenoidach i jakie mają one zastosowanie. The next slide is the importance of analytical testing. This is extremely important for any medical marijuana program. Następny slajd mówi o znaczeniu badań analitycznych. To ma kluczowe znaczenie przy jakichkolwiek badaniach dotyczących tematu.
Without analytical testing, there can be no safe products for patients to use. Bez badań analitycznych nie ma tak naprawdę bezpiecznych produktów dla pacjentów do użycia. As an experiment, I've taken 2 samples of oil from Poland to America. Jako eksperyment wziąłem 2 próbki olei sprzedawanych na czarnym rynku tutaj w Polsce. I took them to a reputable testing laboratory. Wziąłem je do laboratorium bardzo dobrych, które mają renomę. They were virtually devoid of cannabinoids. Prawie w ogóle nie miały kanabinoidów w sobie. To make matters worse, Żeby jeszcze było gorzej, there were solvents and other residues present within them. były obecne rozpuszczalniki i inne substancje w tym oleju, That were not only carcinogenic, które były nie tylko karcynogenne, but dangerous to patients in other ways. ale niebezpieczne dla pacjentów w każdej sytuacji. In the United States, there's a running joke right now. We use W Ameryce mamy teraz taki chodzący żart. CBD, cannabidiol. CBD, cannabidiol. The joke is that it really stands for colossal big dollars. Żart polega na rozczytaniu tego CBD w sposób kolosalne, olbrzymie pieniądze, big dollars. There are very few CBD products that you can buy anywhere, United States included. Jest bardzo mało produktów CBD, które można kupić, które są bezpieczne, włącznie z Ameryką, That are safe and effective for patient use. które są bezpieczne, czyste i efektywne dla pacjentów. I only know of 2 sources in Poland right now that I feel safe saying that they're quality medicine. Znamy w Polsce tylko 2 producentów olejów CBD, Lokowanie produktu. którzy możemy... W naszym programie mamy coś, co nazywamy Pacjent Focus Certyfikat i ze względu na nasze bezpieczeństwo musimy udzielać informacji, które z tych produktów są lekami, a które po prostu są marketingowymi ściemami. Więc Another extremely important aspect of this inny aspekt. 2 produkty. Jeden produkt firmy Hemp Element, to jest instytut w Poznaniu, wyszedł z tym. Niedługo w aptekach będziecie mogli Państwo kupić ten suplement diety, a drugi produkt nazywa się Good Plant. Znajdziecie go Państwo googlując Well-Be Good Plant. I też producenci są nakierowani na pacjentów. Pacjent sam onkologiczny 4. stopnia wyleczył się waporyzując i używając tego właśnie oleju. Z wielkim trudem sprowadził go ze Stanów, ale okazało się, że do Stanów jest on importowany z Polski, więc obecnie będzie skrócona droga tego oleju i przedstawiciel firmy Good Plant jest tutaj obecny. Łukasz, gdybyś mógł się przedstawić, powiedzieć dzień dobry, wspieramy pacjentów. A czy inne też badaliście, bo są dostępne jakieś austriackie... W ogóle zasada jest taka między pacjentami, jak odróżniać produkty właściwe od niewłaściwych. Po pierwsze, produkty właściwe są tworzone przez samych pacjentów dla siebie. Niektóre są sprzedawane na zewnątrz kooperatywu po to, żeby koszta swoje jakby zminimalizować, ale te produkty nigdy nie wynoszą tysięcy złotych, więc sama cena produktu sugeruje, czy jest to produkt ze względu na korzyści finansowe, czy jest to przeznaczeniem do pacjentów. Są olejki z Holandii, olejki z Czech, ale tutaj przychodzi jeszcze import, tak? Jeżeli coś przechodzi przez granicę, cło musi to zaakceptować i niestety niektóre olejki nie przechodzą, niektórzy pacjenci dostają, niektórzy nie dostają, dlatego lepiej
zamówić coś z Poznania czy z Warszawy i nie mieć prawy cła i badań tego produktu, więc jakby tak to działa. Another important point is, Bardzo ważny następny rzecz jest, even though these CBD products are clean nawet jeżeli te produkty CBD są czyste and have safe therapeutic value, i są bezpieczne dla użycia medycznego, terapeutycznego, because they are produced from hemp, ponieważ są produkowane z hempu, oni oba, they lack the full spectrum of cannabinoids and terpenoids that the marijuana plant, to make the difference between marijuana and hemp, that the full spectrum plant has. W nich tak naprawdę brakuje pełnego spektrum wszystkich kanabinoidów, tych, które dopatrujemy się w medycznej marihuanie. In many cases we have found that using CBD only W wielu sytuacjach, kiedy mówimy właśnie o używaniu tylko i wyłącznie koncentratów CBD, that's been extracted from hemp, które były właśnie skoncentrowane z rośliny hemp, because of this lack of full spectrum, ponieważ brakuje całej podstawy profilu kanabinowego, a patient needs to use 10 times the amount pacjent musi użyć 10 razy więcej, to get the same effect. żeby uzyskał ten sam efekt. So this is something that needs to be considered in medical use, and the To jest- origins of our medicine To jest coś, co musi być wzięte pod uwagę i fakt, skąd pochodzą nasze rośliny. this just simply goes back to how hemp was created. To idzie, jakby historia odnosi się do faktu, jak hemp był, dlaczego hemp był wytworzony. It was bred for hundreds of years for fiber and for seed, On był krzyżowany szczególnie po to, żeby mieć włókna i nasiona, not for resin production. nie kwiaty czy żywice. Also, with the advent of the war on drugs and the Też dodając do tego historię wojny z narkotykami requirement that hemp contains such low amounts of THC, i właśnie fakt, że hemp posiada tak minimalną ilość związku THC, it affects the way the plant expresses the cannabinoids genetically. ma to wpływ, jak w sposób genetycznie pokazują się te profile kanabinowe w roślinie. And this goes back to the importance of analytical testing. I to wracamy tutaj do testowania analitycznego, do badań. So there is more to this. I would like to do this, but we are out of time. Musimy powiedzieć o tym, ale dochodzimy do końca czasu. I would probably require another 45 minutes. To są przykłady właśnie z laboratoriów amerykańskich, jak to wygląda, kiedy pacjent dostaje opis swojej rośliny. We will put up the last two slides, put up the last two of the websites. The Yeah, website just go to the very bottom, yeah. Go all the way through. So we're going to put up two slides that have websites of interest. Uh-oh, what happened? Something. Coś nam się tutaj Okay. zrobiło. Wszystkie te strony internetowe są dostępne na naszej stronie medical-marihuana.eu, więc naszym zadaniem jest bycie pomostem do innych specjalistów, do organizacji, które podchodzą do tego tematu w sposób odpowiedzialny. So thank you very much. Thank you, Dr. Mike, we have to finish, so I see there is a need for